To monitor, który stawiamy na biurku, ale jest też opcja częstego przenoszenia za dedykowany uchwyt. Podłączymy go przez DisplayPort, jak zwykły ekran komputerowy, ale też przez SDI do karty wideo lub bezpośrednio do kamery. Osobiście pokochałem go za niektóre walory, ale też pogniewałem się za pewne kwestie związane z softem, przez które przeprowadzenie tego testu wydłużało się dosłownie w nieskończoność. Oto Asus ProArt PA27 USD. Jest to 240 Hz monitor 4K z matrycą QD OLED, w którym Asus podjął próbę połączenia dwóch różnych światów. Pierwszy z nich to monitor do profesjonalnej pracy kreatywnej, czyli do obróbki grafiki i materiałów wideo. Ale co ciekawe, też z opcją porządnego grania, bo mamy tu wysokie odświeżanie i niski czas reakcji. Drugi świat to profesjonalny podgląd wideo. Port 12G SDI pozwala wygodnie wpiąć się w tor produkcyjny i monitorować obraz z kamery na planie albo z karty wideo na mobilnym stanowisku postprodukcyjnym. Dlatego PA27 USD ma także kaptur, który ogranicza wpływ światła zewnętrznego na obraz i wbudowany kolorymetr, który pozwala okresowo kontrolować i odnawiać kalibrację. Ma też opcję bardziej przenośną z uchwytem i dodatkowymi nóżkami, dzięki którym łatwiej umieścić go tam, gdzie zwykły monitor biurkowy byłby mniej wygodny. Pytanie, które przychodzi od razu do głowy. Czy tworzenie ekranu do wszystkiego oznacza, że finalnie nie będzie on idealny do niczego? Niekoniecznie musi tak być. Jeżeli parametry są odpowiednio mocne, a funkcje dobrze przemyślane, jeden monitor może połączyć kilka zastosowań. Ale czy Asusowi udało się to zrobić w PA27 USD? I gdzie są granice takiego połączenia? Wszystko to sprawdzimy w dzisiejszym teście. Zaczynajmy! Panel ma 26,5 cala, rozdzielczość 3840 na 2160 pikseli i korzysta z technologii QD OLED. Oznacza to, że dostajemy idealną czerń na poziomie pojedynczych pikseli i brak klasycznych problemów z podświetleniem, takich jak blooming czy nierówne strefy wygaszania. I to jest bardzo ważne dla profesjonalistów pracujących z obrazem, bo druga część świata monitorów komputerowych, czyli ekrany LCD z podświetleniem mini LED, często nie mają wystarczającej precyzji do poważnej pracy z materiałem wideo. Nie bez powodu wszystkie topowe studia filmowe pracują na monitorach, które kontrolują kolor i jasność z pikselową precyzją. Krótko mówiąc, super, że mamy tutaj QD OLEDa, ale co dalej? Zacznijmy od jasności i stabilności obrazu. Jedną z najważniejszych cech tego monitora jest stabilna jasność w trybie SDR. W typowych OLEDach zmiana wielkości jasnego obszaru na ekranie potrafi powodować widoczne wahania jasności. Tutaj Asus daje funkcję Uniform Brightness, która ma utrzymywać jasność na stałym poziomie, nawet gdy zmieniamy rozmiary okien albo przechodzimy z ciemnego programu do jasnego dokumentu. I to założenie jest zrealizowane niemal idealnie. W SDR jasność była taka sama zarówno na małym oknie, jak i na pełnym ekranie. To bardzo ważne w pracy twórczej, bo monitor nie powinien zmieniać charakterystyki obrazu tylko dlatego, że przesunęliśmy okno albo otworzyliśmy jaśniejszą aplikację. Dodatkowo QD OLED zapewnia właściwie idealne kąty widzenia. Paradoksalnie jest to bardzo ważne, bo na planie często obraz kontroluje kilka osób i nie da się umieścić każdego w sweet spocie naprzeciw ekranu. Brak podświetlania jak w LCD eliminuje też kłopoty z dystrybucją jasności. Narożniki ekranu są tak samo jasne jak jego środek i nie mają żadnych kolorowych zafarbów. Przejdźmy do kolorów. PA27 USD przychodzi z fabrycznym certyfikatem kalibracji i według danych producenta ma osiągać błąd delta E poniżej 1. To standardowa praktyka u Asusa w monitorach z serii ProArt, ale pominę w tym przypadku analizę ustawień fabrycznych, bo ekran ma wbudowany pewien gadżet. Na środku dolnej krawędzi znalazł się mały kolorymetr, za pomocą którego możemy skalibrować monitor do wybranego standardu wizyjnego. Tę kalibrację da się wywołać bezpośrednio w menu monitora, ale lepiej jest zainstalować aplikację ProArt Calibration, która daje dostęp do dużo większej ilości ustawień. Proces trwa kilkanaście minut, oczywiście nie licząc czasu zalecanego na rozgrzanie matrycy. No i mamy pierwsze wyniki. Zacznijmy od trybu SDR i przestrzeni Rec. 709. Tutaj Asus wypada dokładnie tak, jak obiecuje producent. Zarówno na skali szarości, jak i na planszach Color Checker średni błąd delta E trzyma się w okolicach 1. Kolory są ustawione poprawnie i balans bieli jest bardzo dobry. Jest tylko jeden mankament. Gamma podbija się wysoko w najgłębszych szarościach. Mówiąc prościej, monitor ma za mocno przyciemnione najciemniejsze przejścia tonalne. To powoduje, że detale tuż ponad czernią są mniej czytelne, a bardzo ciemne kolory mogą mieć przekłamane odcienie. Nie jest to problem o dużej skali, ale w monitorze aspirującym do zastosowań profesjonalnych trzeba o nim uczciwie powiedzieć. Zwłaszcza jeśli monitor miałby być użyty do profesjonalnej kolor korekcji, a nie do prostszych materiałów do internetu. Po przejściu do trybu HDR10 ten sam mankament staje się jeszcze bardziej widoczny. Na krzywej EOTF widzimy dołek w dolnym i średnim zakresie jasności. To oznacza, że obraz w tych partiach jest wyświetlany zbyt ciemno względem referencji. Dla zwykłego oglądania może to wyglądać nawet atrakcyjnie, bo obraz wydaje się głębszy. Ale przy pracy z HDR-em nie chodzi o to, żeby było efektownie. Chodzi o to, żeby było zgodnie ze standardami. Pokrycie przestrzeni barw jest bardzo szerokie. W
W sRGB monitor osiąga pełne pokrycie. DCI-P3 również jest pokryta niemal w całości, na poziomie około 99%. To bardzo dobry wynik i dokładnie tego oczekiwalibyśmy od monitora QD OLED do pracy z filmem, HDR-em i szeroką paletą barw. Rec 2020 wypada oczywiście niżej, na poziomie około 77%. I to jest wynik dobry, ale nie rekordowy. Trzeba też pamiętać, że Rec 2020 to przestrzeń, której żaden dzisiejszy ekran nie pokrywa w całości. W realnej produkcji większość treści HDR i tak będzie przygotowywana z myślą o DCI-P3 zamkniętym w kontenerze Rec 2020, więc tutaj 99% DCI-P3 jest ważniejsze niż sama liczba pełnego Rec 2020. Podsumowując stan fabryczny po kalibracji budowanym kolorymetrem, można powiedzieć tak. Do pracy półprofesjonalnej, do filmów na YouTube, social mediów, montażu grafiki i ogólnej produkcji wideo PA27 USD jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany i trudno będzie znaleźć lepszy wyświetlacz, biorąc pod uwagę całokształt. Ale ten monitor aspiruje do poważniejszych zastosowań, no więc naturalnie pojawia się pytanie, co da się z niego wycisnąć po profesjonalnej kalibracji? Teoretycznie Asus oferuje w tej kwestii bardzo wiele. Producent chwali się wsparciem dla Calmana, dla ColorSpace, a także dla własnej aplikacji Asus ProArt, która obsługuje profesjonalne urządzenia pomiarowe, w tym spektrometry i high-endowe kolorymetry. W naszym przypadku użyliśmy kolorymetru Klein K10A sprofilowanego do spektrometru Jetty Spectraval 1511. No i tutaj rozpoczęła się walka z oprogramowaniem, o której zaraz opowiem, ale od razu zaznaczę. To nie są przytyki wyłącznie do Asusa. Część problemów wynika też z oprogramowania firm trzecich, z którym producent deklaruje współpracę. Tylko z punktu widzenia użytkownika końcowego nie ma to większego znaczenia. Jeżeli monitor ma wspierać profesjonalną kalibrację, to cały proces powinien być przewidywalny. Zacząłem od Calmana i tutaj, tradycyjnie jak to bywa z Asusami, zaczęły się problemy. Sterowniki potrafiły się wysypać, albo aplikacja się wieszała i proces trwał w nieskończoność. Po około 3 godzinach kombinowania uznałem, że szkoda życia i odpuściłem tę drogę. Przeszedłem do ColorSpace. Jest to kosztowne oprogramowanie, którym da się zrobić praktycznie wszystko. Problem polega na tym, że znalezienie tej poprawnej drogi przypomina czasem rozwiązywanie kostki Rubika jedną ręką w ciemności. Poświęciłem kilka godzin i proces działał, ale żadna metoda nie przyniosła wyraźnie lepszych rezultatów niż to, co monitor potrafił zrobić sam w ramach fabrycznej autokalibracji. No i w tym momencie uznałem, że czas zakończyć to detektywistyczne śledztwo kalibracyjne. Dlatego finalnie oparłem ten test na tym, co da się zrobić w aplikacji Asus ProArt przy użyciu naszego high-endowego kolorymetru sprofilowanego do spektrometru. I tutaj walka trwała dalej. Soft również potrafił się wykrzaczać, a sam proces się przeciągał. Finalnie udało się jednak uzyskać raport z aplikacji potwierdzający, że kalibracja została wykonana. Przyszedł więc moment na ponowną walidację rezultatów. I tutaj wreszcie dobra wiadomość. To był zdecydowanie najlepszy stan, do jakiego udało się nam doprowadzić ten monitor. Śmiało mogę powiedzieć, że nie widziałem jeszcze tak dobrych rezultatów wśród monitorów biurkowych z matrycą OLED. Zacznijmy od charakterystyki jasności. Po kalibracji został tylko niewielki dołek w najciemniejszych tonach, ale cała reszta krzywej jest już dużo lepiej wyrównana. Monitor znacznie poprawnie śledzi referencje, więc obraz nie jest już tak przytłumiony w średnich partiach i dużo łatwiej zaufać temu, co widzimy na ekranie. Maksymalna jasność HDR wyniosła około 920 nitów. To jest trochę mniej niż deklarowane 1000 nitów, aczkolwiek na jeszcze mniejszych obszarach zanotowaliśmy wyższą jasność, o czym opowiem później. Kolory po kalibracji są oddane fenomenalnie. Jaśniejsze i średnie próbki mieszczą się w błędach Delta E, które pozwalają mówić o referencyjnym poziomie odwzorowania. Po tym przydługim technicznym wstępie przyszedł czas na praktykę. Skonfrontowaliśmy Asusa w nierównej walce z monitorem BVM HX 3110, czyli studyjnym monitorem referencyjnym wartym około 170 tysięcy złotych. I właśnie przy takim porównaniu najłatwiej zobaczyć, gdzie PA27 USD jest wybitny, ale też gdzie kończą się jego możliwości. W scenach o umiarkowanej jasności monitor wypada świetnie. Obraz bardzo dobrze trzyma się referencji i scena wygląda tak jak powinna. To zgadza się z pomiarami, bo właśnie w tym zakresie po kalibracji krzywa odpowiedzi tonalnej była najrówniejsza. Ograniczenia pojawiają się dopiero w wyjątkowo trudnych scenach w trybie HDR, gdzie jest bardzo dużo detali ukrytych w czerni. Tutaj na monitorze Asusa są one ciężej dostrzegalne. Nie jest to jednak problem, który wyjdzie na planie filmowym, raczej dopiero w ciemnym grading roomie. To jest właśnie konsekwencja tego niewielkiego dołka na krzywej EOTF. Na nagraniu może się wydawać, że różnica między monitorami jest wyraźna, ale trzeba pamiętać, że są to ekstremalnie trudne sceny, na których potykają się nawet dużo droższe ekrany. Większe różnice pojawiają się dopiero w najjaśniejszych scenach HDR. Tutaj panel zaczyna tracić swoją moc, bo fizycznie ma ograniczenia jasnościowe. Okolice 1000 nitów monitor jest w stanie pokazać tylko przy bardzo małym wypełnieniu ekranu, mniej więcej do kilku procent. I tutaj świetnie poradził sobie on z naszymi planszami testowymi zaszytymi w filmach, na których testujemy standardowo wyświetlacze. Gdy jasny obszar robi się większy, jasność płynnie spada. Przy pełnym ekranie mówimy już o okolicach 300 nitów. I to widać w bardzo jasnych scenach HDR, gdzie duża część kadru ma wysoką luminancję. Efekty świetlne, jasne niebo, śnieg albo bardzo rozświetlone plany wyglądają dobrze,
ale nie mają tej samej siły i stabilności. Jeżeli więc pracujemy z materiałem, w którym pełnoekranowa jasność jest krytyczna, warto pamiętać o ograniczeniach OLED-a. Jednym z praktycznych rozwiązań może być podgląd obrazu w mniejszym rozmiarze, np. Full HD, zajmującym tylko część ekranu. Wtedy jasny materiał wypełnia mniejszy procent powierzchni panelu, a monitor jest mniej podatny na spadek jasności wynikający z ABL-a. Na koniec zostaje jeszcze płynność przejść tonalnych. I tutaj można powiedzieć wprost, Asus radzi sobie rewelacyjnie. Gradienty są bardzo czyste i bardzo płynne. To jest jedna z dużych zalet QD OLED-a bez dodatkowego białego subpiksela. Trudne przejścia, które na wielu ekranach pokazują schodki, tutaj wyglądają naprawdę czysto. To ma znaczenie nie tylko estetyczne. Przy pracy z obrazem płynne przejścia tonalne pozwalają ocenić, czy problem aby nie leży w kompresji materiału. APA27 USD daje bardzo dobre warunki do takiej oceny. Podsumowując tę część, monitor jest rewelacyjny do SDR i przyzwoity w HDR. Po kalibracji da się go doprowadzić do naprawdę wysokiego poziomu, szczególnie w średnich i jasnych partiach obrazu. Największe ograniczenia pozostają tam, gdzie zwykle ograniczenia mają OLEDy, w najciemniejszych scenach oraz w jasnych scenach o dużym wypełnieniu ekranu. Czy jest to poziom monitora referencyjnego za 170 tysięcy złotych? Nie i nie powinien nim być. Ale jak na 27-calowy monitor komputerowo-produkcyjny z QD OLED-em, SDI i szerokim zestawem funkcji, PA27 USD po poprawnym ustawieniu pokazuje obraz, który naprawdę można traktować poważnie. W kwestii współpracy z zewnętrznymi urządzeniami bardzo ważna jest też obsługa Dolby Vision, która działa w wariancie low latency. To funkcja, którą można wykorzystać albo do weryfikacji, jak wygląda stworzony przez nas materiał Dolby Vision, albo do konsumowania multimediów. Filmy, chociażby z Netflixa, wyglądają dużo korzystniej w tym formacie ze względu na dynamiczne metadane, które przynoszą więcej detali w światłach na monitorze z ograniczoną jasnością. Więcej na temat konfiguracji trybu HDR i Dolby Vision na komputerze PC opowiedziałem w tym odcinku. Jeśli chodzi o odwzorowanie ruchu, to jest to kolejna, bardzo mocna strona monitora. Odtwarzanie 24, 50 i 60 klatek na sekundę jest poprawne, bez żadnych mikroprzycięć, a to bardzo ważne przy profesjonalnym podglądzie. Input lag wynosi około 3 milisekundy przy 240 Hz, a VRR działa poprawnie do 4K 240 Hz. Jakość obrazu mamy już omówioną, więc przejdźmy teraz do początku i porozmawiajmy o budowie ekranu. PA27 USD to nie jest typowy ekran, który raz stawiamy na biurku i zapominamy o jego istnieniu. Asus daje dwa sposoby ustawienia ekranu. Pierwszy to klasyczna ergonomiczna podstawa z regulacją wysokości, pochylenia, obrotu na boki i pivotem. Drugi to mniejsze, niskie nóżki, które mają sens wtedy, gdy monitor chcemy przenosić na planie. Do tego celu mamy metalowy uchwyt na górze obudowy. Monitor waży około 5 kg z małą podstawą, więc nie jest to sprzęt kieszonkowy, ale jak na 27-calowy monitor produkcyjny jest dosyć mobilny. W ekran wbudowano 3W głośniki, które pełnią raczej rolę backupu, gdy zabraknie zewnętrznego dźwięku. Poza wspomnianym już złączem SDI, działającym w standardzie 12G, dostajemy dwa HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 i dwa porty USB-C, przez które możemy przesyłać obraz. W tym jeden z zasilaniem 96W, który pozwala jednocześnie ładować laptopa. Jeśli chodzi o dodatkowe funkcje, to dochodzimy tutaj do pewnego rozczarowania. Monitor celuje w zastosowania profesjonalne, więc naturalnie zaczynamy oczekiwać funkcji znanych z monitorów planowych. Mam tu na myśli waveform, wektoroskop, false color, zebrę, picking albo inne bardziej rozbudowane narzędzia kontroli ekspozycji. Są jedynie funkcje Quick Fit Plus, czyli siatki, linijki i Safety Area. Można więc pomóc sobie przy kadrowaniu i kontroli bezpiecznego obszaru obrazu, ale to nie jest ten sam poziom narzędzi, który dostajemy w typowych monitorach operatorskich. W praktyce oznacza to, że PA27 USD jest bardzo mocny jako monitor obrazowy, ale mniej kompletny jako monitor planowy. Jeżeli chcemy ocenić kolor, to mamy świetną bazę, ale jeżeli na planie potrzebujemy szybkiego sprawdzenia ekspozycji przez false color albo kontroli poziomów na waveformie, to nadal trzeba będzie korzystać z zewnętrznych narzędzi. Trochę szkoda, bo sprzętowo Asus aż prosi się o bardziej filmowy zestaw funkcji. Przy każdym monitorze OLED, szczególnie takim do pracy, trzeba też porozmawiać o ryzyku wypaleń. I tutaj producent zrobił naprawdę dużo, żeby ten temat nie był zostawiony przypadkowi. PA27 USD ma pakiet Asus OLED Care, w którym znajdziemy standardowe zabezpieczenia typu przesunięcie pikseli czy wygaszacz ekranu. Ciekawsze jest jednak to, że matryca ma naprawdę dobre odprowadzenie ciepła i nawet po długim wyświetlaniu statycznych elementów nie zostaje chwilowy powidok na ekranie. Pewnie dlatego Asus oficjalnie podaje 3-letnią gwarancję, obejmującą również wypalenia panelu. Na koniec zostaje najważniejsze pytanie. Dla kogo właściwie jest ten monitor? Bo nie jest on ani zwykłym monitorem komputerowym, ani pełnoprawnym monitorem referencyjnym, ani klasycznym monitorem planowym. Na dzień dzisiejszy kosztuje nieco ponad 9000 zł, czyli więcej niż wiele typowych 27-calowych OLEDów Asusa. Dopłacamy więc za zestaw funkcji produkcyjnych: SDI, Capture, opcję przenośną i wyjątkową odporność na wypalenia poświadczoną gwarancją.
Jeżeli szukasz po prostu najlepszego monitora do grania albo codziennej pracy biurowej, to PA27 USD nie ma większego sensu. Jeśli szukasz monitora wyłącznie do profesjonalnej korekcji barw na poziomie studia filmowego, to też trzeba uczciwie powiedzieć, to nadal nie jest zamiennik referencyjnego monitora za kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy złotych. Ograniczenie jasności pełnoekranowej w HDR, zachowanie najciemniejszych partii obrazu i brak pełnego zestawu narzędzi podglądowych nadal wyznaczają granice. Ale jeżeli pracujesz z materiałem wideo, robisz montaż i grading internetowy, a czasami chcesz mieć podgląd wysokiej jakości na planie, to PA27 USD jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Jego największą siłą jest to, że łączy kilka światów, które zwykle trzeba było obsługiwać osobnymi urządzeniami. Dlatego mój werdykt jest taki. Asus ProArt PA27 USD to nie jest sprzęt dla każdego. To jeden z najciekawszych ekranów, jakie można dziś postawić między zwykłym monitorem kreatywnym, OLEDem gamingowym i profesjonalnym podglądem wideo. Do SDR-u jest znakomity, do HDR-u jest bardzo dobry. Do pracy na planie jest użyteczny, ale niekompletny. A jako całość pokazuje, że monitor produkcyjny nie musi już oznaczać ciężkiego, wolnego i nudnego ekranu, który nadaje się tylko do jednego zadania. Jeśli ta recenzja pomogła Ci w zakupie, to zostaw łapkę i suba, a także sprawdź ofertę na monitor z linków w opisie. Do zobaczenia!